Czy może być fajniejszy pięciostrunowy bas niż Sterling by Music Man Stingray Ray 35? Oczywiście, że może, bo może być w wersji HH, czyli z dwoma humbuckerami. Witam Was serdecznie na Overdrive Fun Studio, a w dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam właśnie te oto dwa jakże przewspaniałe gitary basowe, ale już nie będę tutaj się rozgadywał na samym początku. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Kto jeszcze tego nie zrobił i za czołóweczką zacznę opowieść o jednej oraz o drugiej. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Gotowi? Lecimy! Dobra, słuchajcie, nadszedł ten czas, a mówię o tym dlatego, ponieważ ja te gitary mam już prawie 2 lata. Ale no tak się akurat składało, że nie było jakoś okazji nagrywać na ich temat. To znaczy na temat Raya bliźniaczego, Raya 34, Sparkla takiego niebieskiego. Jest już materiał na kanale nagrany. Zresztą to jest mój basik, którego bardzo lubię i nawet grałem ostatnio na nim koncercik. Nawet Wam fragment rzucę. A co tam? Natomiast właśnie te reje występują też w wersji 5-strunowej, aczkolwiek ona się pewną rzeczą różni i o tym Wam w tym materiale opowiem. Natomiast z drugim tematem jest to, że mam też wersję HH, czyli z 2 humbuckerami w jakże przepięknym kolorze amber i on również, no wiadomo, ma więcej możliwości, więc będzie trzeba na jego temat parę słów powiedzieć. Ale w takim razie rozpoczynamy od tego oto przyjaciela. No dobra, mamy tego Sparkla, swoją drogą mam jeszcze, nie dość, że mam niebieskiego swojego, to mam jeszcze dokładnie taką samą sztukę 4-strunową, ale aktualnie jest wypożyczona, a tutaj zresztą przyznaję Wam się, że nagrywam ten materiał, ponieważ przez rok czasu tego basu nie zobaczę, ponieważ właśnie zdecydował się klient, który na rok czasu chce go wypożyczyć, no ale jeszcze zostanie nam amberek ewentualnie, a na ten temat sobie pogadamy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj najwyższą serię Sterlinga, a Sterling jest synem Erniego Balla, a Ernie Ball wykupił Music Mana, więc mamy Music Mana i Sterlinga, czyli tak jak Squier ma, jest pod Fenderem, tak Sterling jest pod Music Manem, przy czym Sterling to naprawdę jest imię syna Erniego Balla, tego od strun i tak dalej. Mamy tutaj basik, ja poszukiwałem czegoś, co nie jest Music Manem, ale dorównuje Music Manowi i wśród tego typu basów właśnie wygrał ten. To na ten temat też materiał nawet Wam nagrałem, możecie sobie zobaczyć, więc jestem fanem. Jeżeli ja mam powiedzieć o moich 2 ulubionych basach, no to oczywiście Stingraye oraz Precision Bassy. Natomiast tutaj mamy bardzo fajny 5-strunowy basik. Po pierwsze jest mega spoko kolor, ponieważ jest ten Sparkle, on jeszcze były niebieskie, zielone, są też jakieś też inne kolory bardziej normalniejsze. Mamy tutaj korpus z Netocha, gryf z klonu opiekanego. Bardzo lubię te gryfiki tutaj. W ogóle bardzo lubię gitarę Sterlinga. To jest też jedna z moich ulubionych firm. Podstrunica oczywiście z palisandru. Układ kluczy 4+1. Radius mamy tutaj 12 cali. No i co? I mamy tutaj właśnie tego humbuckerka. Oczywiście aktywnego, bo z drugiej strony mamy miejsce na bateryjkę. Tutaj gryf jest włączony na 6 śrubek, jak sobie widzicie. Mamy humbuckerka aktywnego
Czarny osprzęt. Tutaj wiem, że nie ma pokręteł gałki od potencjometra, ponieważ jak był u mnie kolega Mateusz, to mu pożyczyłem, znaczy przełożyliśmy stąd do nagrania materiału o jego gitarze, ale nie przekręciliśmy już, tak też rok czasu nie mam tego, ale Mateusz, mam nadzieję, że kiedyś mi to odda. Natomiast typowo w Reju 34 no mamy brzmienie hamba, dziękuję bardzo, do widzenia, i ekwalizację, tak? No mamy głośność, mamy wysokie, średnie oraz niskie tony, więc możemy się tutaj troszeczkę pobawić. Natomiast w tej gitarce mamy trójpozycyjny przełącznik. I co jest dziwne, nawet na oficjalnej stronie Sterlinga ciężko doszukać się, właściwie to ja nie widzę takich informacji, co ten przełącznik robi, natomiast i poszperałem sieci i gdzieś na własne doświadczenie to ogarnąłem, o czym Wam zaraz powiem. A w sumie zaczniemy sobie właśnie od przedstawienia troszeczkę kilku barw. Nagram Wam tutaj z palucha i właśnie ustawienie pierwsze, czyli w tę stronę mamy klasycznego humbuckerka, takiego jak musi być. A klasyczny humbuckerek, czyli cewki połączone są szeregowo. Pozycja następna, środek. Jest to tajemnicze stwierdzenie szeregowo z filtrem. A kolejna pozycja, ostatnia, jakby w stronę mostka, jest to połączenie równoległe. Równoległe, czyli więcej górki, bardziej singlowato to powinno brzmieć. Może zagram jakiś mniej dźwiękowy motyw. Czyli pozycja pierwsza szeregowo. Szeregowo z filtrem. I równolegle. Słyszą Państwo różnicę? To jeszcze to samo na kosteczce. No ale zobaczcie, jaki ja jestem, jaka menda. Gram na basie pięciostrunowym i nie używam piątej struny, no ale to już takie przyzwyczajenie, więc teraz to samo na tej najniższej strunie. Słychać mięcho. Nawet nie wiem, czy drganie tych strun Wam trochę sygnału nie przewaliły, więc profilaktycznie trochę ściągnę. A dzisiaj korzystam z symulacji wzmacniacza Big Stack z Logica o takiej konfiguracji. To jeszcze raz trochę ta niska struna, albo wszystkie. No dobrze, ale w sumie wrócę do paluchów i zobaczymy sobie, jak działa ta ekwalizacja. Kurde, Wam przekłamałem, bo cały czas byłem na podkręconej górce.
wyczułem tego. Więc wszystko, co słyszeliście na początku, było na podkręconej górze. Działa to, ale to nie będę robił tutaj góry, bo tutaj są takie zapadki. I zagram jeszcze raz, no coś prostego. Dobra, i szybko kostką. A teraz muszę iść do mechanika po samochód. Tak, Bartek? Idę? 5 minutes later. No i 1000 zł poszło właśnie w tym momencie, chociaż to i tak nie rekord, bo ostatnio za naprawę auta zapłaciłem 6,5, także nie jest tak źle. Napiszcie w komentarzach, ile ostatnio zapłaciliście za naprawę u mechanika samochodowego. Dobra, a ja teraz ogarniamy sobie, słuchajcie, ekwalizację. Ekwalizację zrobimy na standardowym ustawieniu, więc tak, to jest normalnie. Bez górki. Z dużą górką. Macie tego dużo. Teraz wracamy normalnie. Zbijam środek. Dodaję środek. No i to samo z basem. Bas na full. I nie ma basów. Więc mamy tutaj, słuchajcie, sporo możliwości edycyjnych. Ja oczywiście bardzo lubię te gitary za tą sprężynkę. Ojejku, z tą 5. struną. Bardzo fajnie to mi się zawsze w miksie przewijało. Zresztą bardzo wygodne basy. Bardzo wygodne i fajne basy. A jednak w tej 5 mamy tą możliwość zmiany barwy. Szkoda, że tego w 4 nie robią tak naprawdę. By się to bardzo przydało. Slapujemy. Nie, to trzeba użyć 5. strunę, czyli... No tu mógłbym wam któryś sygnał przewalić. Ale no naprawdę powiem wam, że instrumencik fajnie. Zresztą jak ja nagrywałem jakieś podkłady z nisko nastrojonym basem dla was, to najczęściej nagrywałem albo na tym, bo to właściwie moje dwa takie trochę ze średniej półki basy 5-strunowe, więc albo jeden, albo drugi. I bardzo to lubiłem.
No to co, przechodzimy do kolegi Ambera. No dobrze, a zobaczcie tutaj jakie cudo. Jaki przepiękny topik Amber. Ten kolorek tutaj jest oficjalnie nazwany. Nawet nie wiem, czy te basy jeszcze są w produkcji, może jakieś niedobitki gdzieś tam są. No ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie jest to wykończone. Przykuwa oko, do tego mamy tutaj pickguard taki przezroczysty, żeby to było widać. Tutaj mi folia się troszeczkę wyduźdała. Ja oczywiście tej folii nie zdejmuję. Poczekam, aż będzie odpowiedni moment na to. O tym, że gałki brakuje, no to Wam mówiłem. No i mamy tutaj, słuchajcie, dwa humbuckerki. A jak dwa humbuckerki to troszeczkę inna zabawa. Mamy oprócz podstawowej oczywiście tej przystaweczki. Mamy teraz tak, na środku są dwa humbuckery. Ależ to gra. Tutaj jest jeden. Coś tam źle zagrałem. Natomiast druga i czwarta pozycja, już nie pamiętam w jakiej kolejności, to po prostu albo będą cewki wewnętrzne, albo zewnętrzne. Możemy sprawdzić. Nie wiem, czy sygnału nie mam za małego. Trochę mogę podnieść. Chociaż to może być zdradzieckie, bo to właśnie na tych złączonych singlach jest, znaczy cewkach, nie singlach, jest ciszej. Tak tu na humbuck jest głośniej. Ogólnie też dużo ciekawych barw do ukręcenia. Ależ ten dół normalnie. Chyba go muszę trochę podstroić. A jak zabrzmi...
tak, ja w ogóle nie wiem, czy mówiłem już, korzystam z Logica, z jakichś tutaj gotowców, to może jakieś screeny ewentualnie porobię, co to jest. Na przykład bardzo możliwe, że na tym wrzuciłem jakiś Wam przesterek. I teraz jeszcze jakiś może inny Razer Base albo coś takiego tutaj odpalę. Dobra, teraz automacik perkusyjny, bumciach, bumciach, a do tego coś Wam zagram na tym basie i nie mam zielonego pojęcia. Co? No dobra, i tak się prezentują te dwa basiki. Gitary ogólnie są bardzo dobrze wykonane. Ja bardzo lubię Sterlinga, mimo że nie są to tanie gitary, chociaż te ceny no, są tak naprawdę przeróżne. Ja już nie pamiętam, ile ja za nie zapłaciłem. Zresztą to są chyba nawet bistoki, z tego co pamiętam. Ale no tak 4,5, 5 chyba trzeba było dać za nie. Jak coś, to oczywiście w opisie dam Wam linki do nich, no ale tutaj czuć, tu naprawdę czuć, że to są bardzo dobrze zrobione gitary, bardzo fajnie się odzywają, są dobrze wykonane i moim zdaniem warto. To już czuć tą jakość i ja jestem jak najbardziej za tym. Wręcz bym powiedział, że do Musicmana mnie nie ciągnie z tej serii, chociaż wiecie, do jakiego Musicmana mnie ciągnie? Do pierwszego Stingraya z 76 albo 7, no może 8 roku. Tak jak mam tego Stingraya gitarkę,
To chciałbym mieć komplecik takiego Musicmana właśnie z tamtej epoki, ale no to na to pewnie jeszcze kiedyś przyjdzie czas. Może kiedyś. Będę odkładał miesięcznie po 100 albo 2 i to za 20 lat se może kupię. No ale słuchajcie, wracamy do tematu. Te gitary są ogólnodostępne. Ja Wam jakieś linki w komentarzu, w opisie na pewno wrzucę. Ale pamiętajmy o tym, że to są moje basy studyjno-nagraniowe, ale tak naprawdę basy również dla Was, ponieważ są one na wypożyczalni muzycznagraty.pl i możecie sobie je wypożyczyć. A może go, ponieważ tak jak mówiłem, tego jak oglądacie materiał w sierpniu 2025, to jeszcze musicie poczekać do sierpnia 2026, ponieważ na rok czasu go teoretycznie wypożyczam dla klienta, który po prostu chce się nim pobawić, potestować, a nie chce kupować gitary, ale za to haha jest dostępny do wypożyczenia, a to jest gitara praktycznie nowa, ponieważ miał ją w tym momencie jeden klient, więc była używana przez miesiąc i przeze mnie, więc nie wiem ile była grana, ale na pewno niedużo, nawet ma jeszcze folię na kluczach, jak tutaj widzicie. Także jakby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie. No i oczywiście mam też reje 34 i inne zresztą stylingi, inne basiki też, więc zapraszam do zapoznania się z ofertą muzycznych gratów i tym oto sposobem kończymy ten materiał. Ja serdecznie dziękuję patronom kanału za wsparcie. Oczywiście patroni mają też rabacik na wypożyczalnie i innego rodzaju profity, więc zapraszam do zapoznania się również z Patronite'em. A tak to co? Dajcie znać, czy lubicie Stingraye, czy może macie Musicmana, a może macie jakiegoś Reya, 4, 5, 2, teraz też przecież są takie tańsze wersje. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Pa!